wielu Polaków było aresztowanych, szczególnie młodzież była aresztowana i więzienia były przepełnione. Przepełnione były dlatego SS poszukiwało, Gestapo poszukiwało jakiegoś miejsca, gdzie można obóz koncentracyjny zorganizować. Po dwóch inspekcjach były przeprowadzone przez głównego tego oficera, nie oficera, tylko HRSS und Polizeiführer we Wrocławiu, takiego najwyższego w tym rejonie, powstała myśl, że tutaj najlepiej będzie utworzyć obóz w tym miejscu, gdzie dawniej była artyleria polowa polska, dlatego że budynki stały puste i dlatego rzeczywiście to postanowiono i w kwietniu już były pierwsze decyzje o tym, że w tym miejscu ma być obóz koncentracyjny dla Polaków. Tak było przewidziane w dokumentacji. Na komendanta został powołany Hess, który się pisze inaczej niż po polsku, to znaczy z tymi dwoma kreskami nad O, żeby nie mylić go z tym zastępcą Hitlera, który też się nazywał Rudolf Hess. I on był tutaj już w maju komendantem, przyjechał naturalnie z SS-manami i pierwsze te obozy przejściowe, tak zwane w Sosnowcu i w pobliżu tutaj na Śląsku były utworzone dla Polaków, którzy byli aresztowani. Ale ten charakter się zmienił później, gdy utworzono już obóz koncentracyjny. Pierwszymi byli jednak z Tarnowa ci, którzy przyjechali tutaj. Ja to pytanie zadałem dlatego, że jest podręcznik do historii w 4 klasach gimnazjów w Polsce teraz, gdzie w zasadzie się pisze, że już od samego początku myślano o tym, żeby tutaj Żydów umieszczać. Nie, to na pewno nie. To na pewno nie. To były pierwsze początki, były na pewno dla Polaków to było. A na pewno pierwszy ślad taki jest dla Śląska. Ale też to były tereny włączone do III Rzeszy, dlatego tutaj, bo był ruch oporu na Śląsku przecież też i pierwszymi aresztowanymi byli właśnie tu na Śląsku, jeśli chodzi o organizacje jakieś. Oni byli aresztowani, siedzieli w więzieniach i w Bytomiu, i w Chorzowie, znaczy Königscity się to nazywało przed tym. I poza tym utworzono ten obóz przejściowy w Sosnowcu, bo tam wszystkich nas przewieziono właściwie do Sosnowca. I to była ta fabryka szyjna w Sosnowcu. I tam żeśmy dosyć długo byli, może za długo, bo oni przyjechali wcześniej, ci z Tarnowa, od 14 czerwca. Myśmy pierwsze transporty z tego obozu przejściowego były mniej więcej 26-27. To były pierwsze transporty ze Śląska, z tego Sosnowca właśnie. Inna rzecz, że... Po Wiśniczu. Proszę? Po Wiśniczu. No, Wiśnicz to Pierwszy był był niezależny. Potem... Ja wiem, ale my to nazywamy tak generalnie, tak powiem, 14 czerwca to pierwsi Polacy, że tak powiem. Polacy, to byli Ślązacy, też byli Polakami. Z tym, że po wybuchu wojny bardzo wielu SS aresztowało i Gestapo aresztowało tych, którzy brali udział jako bądź powstańcy, bądź harcerze w Katowicach, te wielkie z tej wieży spadochronowej i tak dalej. Dużo było na rynku w Katowicach rozstrzelane i ci byli często wywożeni, jeśli nie byli rozstrzelani, do obozów Tropał. To też był taki przejściowy obóz i tam przede wszystkim Ślązacy siedzieli też. Opawa, Tropał. W każdym razie to były te pierwsze ślady jakieś, ale na pewno generalnie później zmieniło się tylko, że to jest obóz właściwie nie koncentracyjny, tylko jak się nazywało ten przejściowy, nie przejściowy, kwarantanny, obóz kwarantanny dla Polaków. Stąd po przejściu tej kwarantanny mieli być odtransportowani dalej. Zresztą konkretnie mój Schutzhaftbefehl na aresztowanie było napisane, skierowany jestem do Dachau, a przyjechałem tutaj. Czyli te transporty szły przez Sosnowiec, poszło bardzo wielu powstańców, później w tym drugim rzucie, bo myśmy byli aresztowani 15 kwietnia w 1940 roku, a oni byli aresztowani około 26 kwietnia. To była taka mniej więcej akcja jak ta krakowska AB, tak zwana pacyfikacja, że tak powiem. I ci pojechali do Dachau właśnie, ale też przechodzili przez Sosnowiec. Moglibyśmy teraz powiedzieć coś takiego. Tak wygląda dzisiaj, prawda, obóz, czyli zakładamy, że to jest końcowy etap istnienia obozu. A jak to wyglądało w momencie wtedy? Gdy ja przyjechałem, to myśmy przyjechali pod blok 11 i tam pod blokiem 11, tam gdzie dzisiaj barak tam taki stoi konserwowany, zresztą w tej chwili, dawniej tam była tylko pompa, taka kołowa, że tak powiem, kręciło się. Nie, tak, no, ale kwarantanna Tam, była gdzie ten obok. barak Tam, pralni gdzie pod stoi. tym pralnik Właśnie, gdzie ja stoi, pamiętam to te tam była koło. przed tym kołowa taka, no jak się to nazywa, studnia, że się kręciło i woda ciekła. I do tego było przywiązany, przymocowany był koryto takie jako
no, do picia dla koni, bo to było feldartyleria, znaczy polowa wojsko i dlatego tam się konie najczęściej. Myśmy tam przyjechali, czyli byliśmy poza obozem. Ja nie mówię o tej grupie, która przyjechała częściowo tu, a częściowo tam, znaczy te dwie grupy Tarnów i Kwarantanna. I oni tam przybywali, na przykład ten, który uciekł, ten Bielecki, to on pojechał tam, a część pojechała tu. I tu były tylko bloki pierwszy, drugi, trzeci. I to nie było wówczas jeszcze ogrodzone, dopiero później. Właściwie na początku to były te takie spirale z drutu kolczastego, bo jeszcze nie było płotu takiego, jak dzisiaj widzimy. Nie było tego. W ogóle tutaj to było wolne. Kuchni nie było, tego nie było. Tego też nie było tutaj. Tydzień po nas przyjechał Wiśnicz i Wiśnicz prosto tutaj przyjechał. Tak, więc jedna część przyjechała tu, powiadam, druga tam. No to były zmiany jeden dzień, 2 dni, różnicy tylko polegało. A myśmy przyjechali, ja przyjechałem 6, ale pierwsi Ślązacy przyjechali tutaj 27 albo 26, nie pamiętam dokładnie. Ale to były pierwsze transporty ze Śląska Polaków. W tym pierwszym okresie od razu apele były codziennie robione? To znaczy na samym początku, gdy ja przyjechałem, to był ten słynny apel, ten długi, 6, ale poprzednie to oni muszą powiedzieć. Mnie się wydaje, że były na pewno apele już wtedy odbywane. 2 razy dziennie, No normalnie. nie, 3 razy dziennie, to rano, południe i wieczór. W południe nie robili apelu, Tylko tylko to muszą się gdzieś na zadekować. kwarantannie u nas w południe nie robi. A na kwarantannie, ale mówię tu. A tu tak, ja tu było- o pierwszych nie będę mówił, bo ja jestem po ucieczce Wiejowskiego. A no Podczas właśnie, ucieczki no. ja tam jeszcze byłem na No, kwarantannie. gdzieś tam, ja byłem tu. Bo ja gdy przyjechałem, to akurat Wiejowski uciekł. I myśmy przyjechali tu około 10-11, staliśmy, przecież postawili nas twarzami na południe, w kierunku gór tutaj. A więc myśmy nie widzieli coś przynajmniej 3-4 miesiące, żadnego słońca, nic. I tak postawili nas to po mniej więcej godzinie. To człowiek nie mógł patrzeć, bo były tylko jakieś takie wąskie szpary w oczach, bo to od słońca byliśmy spaleni. A po 2-3 godzinach to właściwie już można było nacisnąć i wypływała woda, bo to było spaleni byliśmy. Jeszcze w dodatku, żebyśmy się nie nudzili, to kazali nam się ubrać w płaszcze, w kapelusze, w czapki i tak jak to zwykle było, sport był prowadzony, żeby nam się nie nudziło. To było kilkanaście godzin. I ten Berntanz, to już było wówczas, myśmy nie wiedzieli, co to jest Berntanz, to on nam pokazał, to był Plagi, który nas przyjmował tutaj, znaczy wtedy jeszcze nie było, Fajeczka, wtedy jeszcze nie był raport Führerem. No i kazał nam się kręcić, pokazał jak się to robi, znaczy taniec niedźwiedzi to jest taki, że się w miejscu stoi, kręci dookoła i wyciągniętymi rękami, to był sport. I podczas tego nagle była taka nerwowa sytuacja, bo SS-mani zaczęli chodzić między szeregami, bośmy stali tych 10 w szeregach. No i bili, myśmy nie wiedzieli o co, dopiero potem zaczęli wywoływać, kto pracował z takim czy innym, bo to taki, oni się pytali najpierw. Niektórzy się zgłosili i dostali wtedy od razu karę chłosty, bo chcieli wymusić w jaki sposób on uciekł, bo właściwie do dziś nie wiemy jaki. My tylko przypuszczamy, że być może kanałem jakimś uciekł ten Wiejowski. Na pewno pomagali przy tym cywilni robotnicy, którzy wówczas przychodzili z miasta tutaj, bo potem było aresztowany kilku, między innymi jak się nazywał ten Polak taki Beach, ale i inni tam. Potem jeszcze kilka było tych ludzi było. No w każdym razie w pewnym momencie wiedzieliśmy już, że uciekł jakiś więzień, natomiast wówczas my nie wiedzieli jakie nazwisko i tak dalej. Zresztą on się tak ładnie nazywa, Wiejowski i uciekł. Nomen est omen taki. A z drugiej strony, Do którego tak jak ja pan... Wtedy były kwarantanna. Nie, wtedy był tylko blok 1, 2 i 3. Czyli trafiłeś Tylko do macierzystego obozu, który jest Ja początkiem, też do tego powiedzmy. macierzystego obozu trafiłem na blok 21 jako flegier. A to na początku Pierwszych tam 10, była szpital. tak, szpital. było I znowu teraz jest moment ten Tylko, ucieczki. że to był parterowy blok, Tak. ogrodzony Tak. takim płotkiem. 21. Tak, 21. To. Potem był zakaz, że Leo Groźny, No, Wieczorek, nie miał prawa wstępu. Bok wywalczył to. No że tak, nie ma tak, prawa tak, wstępu, tak. bo dlaczego? Tam między innymi księdza Morawskiego zamordował Wieczorek tak, i Libermana, profesor Liberman z Warszawy. A natomiast jeżeli chodzi o Wiejowskiego, to była taka wersja, że on deskę se
wziął na plecy i z tą deską wszedł pod druty. Tylko że drutu wówczas nie było. Coś o to chodzi. Nie było. Wersja jest. To było tak jak przy tłumaczenie. przy rowach strzeleckich normalnie rzucane, taki był zwój tych drutów kolczastego. Nie było jeszcze tego. Ja bym miał taką prośbę. A ta wersja o tej beczce z tą deską, to ona pochodzi właściwie z obozu Dachau, bo przed wojną, znaczy przed 1939 roku obóz Dachau już istniał i tam uciekł i podobno, bo też nie ma jakichś wiarygodnych dowodów, to my nie mamy, tylko wówczas został złapany. I SS chodziło, w jaki sposób on uciekł i tu było powiedziane, że on użył beczki bez dna, to znaczy taki, że wsunął między druty, rozszerzyło się i wtedy mógł przejść, bo to jest na prąd przecież. A natomiast jeszcze jeden taki moment ciekawy. W 1944 roku byłem pierwszy raz w Birkenau i koledzy tam Żarnowiecki, Stefan Schabenbeck i tak dalej oprowadzali mnie, Zigeunerlager. Wiem, że tam Stefan Schabenbeck miał kochankę No to i nie między innymi cygankę. No I wiem. między innymi był taki moment, że pokazywali mi, jak się przechodzi pod druty. A, no do tak, to Frauenlageru. deską, to deska. Tak jest, deską. Nie do Frauenlagru, do Mennerlagru, tylko Nie. przejścia, no tam nie było. Wtedy nie było jeszcze. Gdy cygański Kobiecy. obóz istniał, Wiem, ale nie do cygańskiego, czy wiem, że gdzieś do jakichś babek no chodzili dochodzili, więźniowie. No. no, to znaczy tu jest taka, bo gdy były kobiety i mężczyźni, to byli na odcinku B1A i B. No to tu nie mógł, bo choćby ich przeszedł, to przecież musiał przejść przez drugie jeszcze druty, bo to dwoje, to dzieli się na dwa pola. Natomiast w cygańskim obozie to wiem, że mężczyźni przychodzili z B2D na B2E do cygańskiego. I tu była ta deska, to się zgadza. potrzebna. Tak, tak. Ponieważ rozszerzali parę po prostu. godzin. To Nie jest pamiętam tutaj teraz dokładnie. zasłonięte, ale ponieważ ty tutaj pracowałeś, Nie prawda? tutaj, z tamtej strony. Z tamtej strony. Jakbyś coś na temat tego baraku tutaj No powiedział. ten barak był wybudowany w 1940 roku już. Potem pierwsze budowle to były właśnie Blockfierstuba, znaczy ten wartownia jak gdyby. Była stajnia. Stajnia jest tu. A, tu. No tak, to się tak trochę mieli. No, I Hesel, wówczas konie. przy budowie kuchni budowano równolegle prawie Blockfierstub od razu. 40 rok. 40 rok, z tym, że na początku, lipiec, sierpień, to nie było tej bramy tutaj, w ogóle ani drutu. Druty to były całą trochę później, budowa płotów, znaczy w 40 roku, ale nie w lipcu. Jak wyście przyjechali, było wydzielone tylko te trzy bloki. Myśmy tu nie tutaj. przyjechali, nas tu przywieziono. Mała różnica. Ale wszystko jedno. wszystko Aleście się znaleźli tam. Tak. A drugi wydzielony, 3 bloki. Znowuż to była ta kwarantanna, stamtąd przeniesiona tutaj, bo ja na przykład do obozu tego, powiedzmy co na macierzysty, trafiłem dopiero po ucieczce Wiejowskiego. No tak, I to jeszcze parę dni. A podczas ucieczki Wiejowskiego to przyszedł Palicz w nocy o 12, tam do nas, tam. I powtórnie rano, bo powiedział, że będą nas dziesiątkować. I rano wyprowadzili nas, zgadzało się, bo nas było około 280, tak jak na apelu, jak liczyli. I wybrali około 30, między innymi mnie. Byłem taki szczęśliwy, że idę na rozstrzelanie. I myślę sobie, wreszcie mi się skończyła, to męka była piekielna, żeby tą noc przetrzymać. To jest To tam były straszne warunki na kwarantannie. no tutaj było, esmani z budek informowali, gdzie kto się ruszył albo coś. Tak, tak, tam. A w tym korycie takiego Żyda wykończyli Tak, wtedy tak, w nocy. tak, tak. No to jest ta historia. I rano nas wyprowadzili jako tą grupę. Tu stanęliśmy, bo było wydzielone ta część i znowuż brama otwarła się i wyszła grupa druga. I wtedy nas zaprowadzili na naszą byłą kwarantannę, czyli do monopolu. I tam myśmy lepili okna do dezynfekcji. Także no, to jest. No to nie, to ja tam nie byłem, to jest możliwe. Kiedy ta brama w takim kształcie już była? W 40 roku pod koniec na pewno to było, na początku. I później powiedzmy sama rola... Wtedy, gdy powstały już warsztaty ślusarskie, bo tego nie było. Warsztaty ślusarskie były tam, gdzieście w tej chwili wysiadli z samochodu. Ja bym miał takie pytanie, żeby tutaj powiedzmy
wszyscy rozumieli. Jak przyjeżdżał transport, już w tym późniejszym okresie, to już nie jest ta brama, jest blok widoczny. Jak to się technicznie odbywało? Oni tutaj się zatrzymywali? Tu się zatrzymuje. Jeżeli to zależy, jeśli to był taki transport powiedzmy, warszawski, który później przyszedł 2000-3000 ludzi, to oni szli od razu. Zresztą akurat ten pierwszy transport warszawski wszedł w nocy. Oni przyjechali i został zaprowadzony na plac apelowy, gdzie dzisiaj stoi tych 8 bloków, więc przedtem był plac apelowy w tym miejscu. Już był zasypany. Już był plac apelowy. Tak, już już był, był no nie, bo to był dawniej Ujeżdżali. takie zagłębienie dla ujeżdżania koni dla artylerii, a potem to było zasypane, wyrównane i to był wielki plac apelowy, tylko dziś tam stoi 8, 4 i 4 bloki. I wówczas tam oni przyjechali, tam stali w nocy, rano. Myśmy Rano wstali. jakśmy wyszli na apel, to oni już To, stali. ja nie wiem, o których przyjechali, bo to było w nocy. W każdym- Pod gołym niebem stali. No tak. Jak No się to był, technicznie to był sierpień, to przyjmowanie było do ciepło. obozu odbywało? Normalnie małe transporty po tym, bo te wielkie transporty przyjechały w sierpniu, wrześniu, mniej więcej warszawskie transporty. A normalnie to tutaj, pod tą Brzozą zatrzymywały się i tu SS-man od nas, znaczy z tego biura przyjęć więźniów, jakby tak ładnie można nazwać, AWNAMy, to tutaj się kontrolowało jeszcze według tych wszystkich podkładek, transport listów, mniej więcej z tego wykazu, czy wszystko się zgadza. Bo nasz SS-man, czy nasz, ten SS-man, który prowadził ewidencję więźniów przywiezionych z oddziału Sztark, on kontrolował, bo musiał podpisać później takie pokwitowanie, że tylu, a tylu odebrał. I wtedy wchodził dopiero do obozu. Ale tu się nic nie spisywało jeszcze. Czyli zasadniczo takie mniejsze grupy, one Tu, stawały, na początku absolutnie tu. Absolutnie. a spisywanie się już odbywało. A spisywano się dopiero później. Tu najwyżej spisywano taką, nazwijmy taką podręczną notatkę, bo tam już były numery napisane w tej liście, żeśmy od razu numery nie dawali, tylkośmy pod tym numerem później wydawali numery trochę później. Ale tu było takie przyjęcie, no nazwijmy, wstępne. Był tylko numer na liście i na spiska się wpisywało. Zresztą na początku było tak, że było dosyć chaotyczne, jeszcze gdy Myły, Gębski i tak dalej, oni pracowali, to oni to nie robili tak jak my. Myśmy później alfabetycznie najpierw ustawiali, także zawsze w słuchach liście jest alfabetycznie, a jeśli w większym transporcie, jeśli ktoś się zawieruszył po prostu, nie zgłosił się na A, to był wpisywany na samym końcu po Z, żeby nie było mieszaniny takich w słuchach Te listach. wszystkie listy były tutaj w tym U banku. nas, tak. Listy, transport listy były u nas, natomiast te listy nowo przybyłych po spisaniu personali były rozsłane na 12 placówek wewnątrz. Bekleidungskamer, Effektenkammer i tam Schreibstube i tak dalej. To było już rozdzielane na wszystkie Dzięki oddziały. temu się ich w Tak, miarę dużo tak. zachowało. To, co było napisane w słuchach w tym liście nowo przywiezionej, musiało się zgadzać we całym obozie. To było równe. Cokolwiek by się zmieniło, to wtedy poprawka następowała w słuchach w liście. Wszyscy wiedzieli. Natomiast taka główna biurokracja to się odbywała w tym budynku. Znaczy, to była już późniejsza sprawa. Była Schreibstube i oni najczęściej brali również udział przy spisywaniu od razu. Ale właściwie oni spisywali na kartotekach dla pisarskiej izby, dla tej kancelarii nazwijmy, a myśmy ich przyjmowali na 25 bloku. Albo tu, albo tam, bo to zależało. Na początku to jeszcze nie było tak, bo później już absolutnie było po 25 blokiem. Bo to były większe transporty, to już tutaj nie można było przyjmować, bo zdarasowaliśmy ruch. Tak samo jeżeli chodzi o jednego z pierwszych, który został tutaj, uciekał z obozu, Gienek Bachleda Curuś. Leżał tu już rano przy bramie z całą twarzą wyrwaną, bo dostał w kark kulę, a matka, jak myśmy wracali z pracy do obozu, matka wisiała na pręgierzu, na łańcuchach, cała dotąd naga, zbite plecy, a ojca od razu do Birkenau tam zawieźli i tam wykończyli. To była babka Obecnego- Bachledy Curusia z Tak, Zakopanego. babka. Burmistrza. Tam To już było później. było dwóch braci, trzech braci. Gienek, oficer piechoty, świeżo mianowany. Teraz drugi to był Andrzej, który ginie pod Monte Cassino, jeden z najlepszych z tych desantowców u Andersa.
A natomiast Tadek, trzeci brat z tego pokolenia, uchował się, matkę i ojca tutaj wykończyli, a on tam w rodzinie się wychował. No a obecnie jest ojcem tego burmistrza. Tadek. Może zaraz, bo ty się pytał o tą ulicę. Ta ulica, ona istniała rzeczywiście, bo to było wojsko tutaj, była artyleria. Gdyśmy przyjechali, jeśli sobie przypominacie, około połowy lipca, pod koniec lipca, wszystkie komanda, znaczy drużyny robocze, wszystkie, które pracowały, musiały wychodzić tą drogą, która tutaj jest, tylko to budynku nie było. I tam było jeszcze... Pręgierz z tą córuśką, to tutaj był mniej więcej jak róg koło tego dębu, budynku. Tak. koło dębu, tam gdzie Tak. ten dom stał. No dobra, to tu sobie możemy... To znaczy mnie I ta chodziło... droga, No. którą byście przyszli teraz, prowadziła, tego budynku nie było i wychodziło się na ulicę Topolową wówczas, tam gdzie dziś jest tam, Tak na skozie. na skos, przez tą, znaczy tego budynku nie było, ulica była. I ona była bezpośrednio wiązała się z tą ulicą, która szła, dzisiejsza ulica, to. I właśnie tam, bo ulica Topolowa, ona się przy tym nazywała, topole rosły, bardzo wielkie topole. I tam byśmy wychodzili wówczas i tam był jeszcze wielki napis wówczas Wojsko Polskie. Brama wejściowa. Mnie chodziło o to, że powiedzmy w Brzezińce to ta główna droga na planach była oznaczona jako A. Później druga była jako B. Natomiast ta droga tutaj, ona miała taką nazwę, nie wiem czy nazwę, właśnie o to pytam, Dali Strasse. A nie, to w obozie, O tak, w no, w obozie. obozie. W obozie, to ten słup stał tutaj, koło tego To drzewa. była rzeźba tutaj. Dunikowskiego. To było tak, drewniana. Jeszcze po wojnie długo była. I ktoś się nad tym zlitował i zabrał sobie chyba na pamiątkę. tak. To były takie rzeźby, znaczy drogowskaz z drzewa. U góry były figury, jeśli przypomnieć sobie taki gruby facet szedł z teczką, czy walizką. I potem tam następny był SS-man, który karabin trzyma, znaczy prowadzi, jak gdyby. To Żyd był ten z tą walizą i to taki. I pod spodem dali strasz, dlatego że oni się już nauczyli po polsku mówić dalej i dalej, to znaczy dali. No, zrobili to. Zbijali komando, które się rozwlekało podczas marszu. To żeby szli równo i tutaj, Zwarto. naprzód. Dali Strass. Starogermański to jest prędko. No tak. Oni wiedzieli, że to się z tym kojarzy. No bo Polacy mówili dalej. To jest od tego dalej. Ostatnia później to była Birkenallee, czyli takie Na samym końcu. drogi miały Tak. nazwę. Birkenweg, Tamta albo Birkenweg. jeszcze była koło ósmego, dzisiejszego 8 bloku, była zu Schwarze Byrzy. Do Czarnej Oberży. Nie, giełdy. Bo Giełdy. tam się najczęściej go masowali Kiercelak. po warszawskim transportach. No, Kiercelak. Tam założyli sprzedaż było, warszawiacy. ziemniaki, Ósmego zupy. bloku i tam- Koło tam 8 był bloku. też napis taki. Tam było napisane Zurbergerstrasse. No. Tak. To na to było krótko, ale ta była długo i ta Birkenallee była dalsza. Bardzo. Teraz może byśmy trochę o tej orkiestrze. Jak to w ogóle początek był? Na pewno w ten sposób, że bardzo wielu Polaków było aresztowanych, te pierwsze transporty, nie tych Wiśniczych i tak dalej, ale warszawskie transporty były aresztowane właściwie na ulicy. To też Straßenrazzia tak zwana, obstawiona ulica, Polacy byli aresztowani, mężczyźni byli aresztowani. Oni często szli do pracy, mieli ze sobą te skrzynki warsztatowe, albo tam, ja wiem, kleszcze i tak dalej, ale byli tacy, to tam, ja wiem, żebrali, albo szli może do jakiejś tam tajnej szkoły, nie muzycznej, bo to trudno powiedzieć, szkoła, no po prostu mieli jakieś instrumenty. No i oni w związku z tym by przywieźli ze sobą skrzypce, wszystko to musieli oddać w efektnym kamer. Ale tam pracowali też więźniowie i z tego przeszmuglowali na teren obozu niewiele, bo to pary, tam jak skrzypce, jakieś flet, ja wiem, no małe coś, nie fortepian. W każdym razie. I dali to więźniom. I to było zakazane właściwie, ale wtedy zaczęto, chodziły takie 2, 3 i śpiewali tam po cichu, na tronie grali. Blokowy jako więzień uznawał to, bo to było jakieś lepsze, że tak powiem, samopoczucie nazwijmy. Ale normalnie to było zakazane.
potem w pewnym momencie, jak już było na początku, w 40, Bo ja wiem, że później... w 40 roku na końcu, Rozkazy Hitlera, ale powiedzmy 42, 3, że kazał to robić. To jest prawda, ale to jest trochę później. W każdym razie wówczas, to był 40 rok pod koniec, jak się zgrupowało, nasz kilku więźniów już było, wówczas zaczęli ćwiczyć po prostu muzykę i tutaj była ta sala muzyczna, tu na dole. I tam Ale to już za pozwolenie 40, nie, to było nielegalne. Jak oni mogli do tej sali? No tam była normalna sztuba, tu była kancelaria, początkowo kantyna dla SS, ale dla więźniów, ale tutaj tu była stolarnia, była malarnia, na początku Chlebowski tu pracował między Nie innymi. było zakazu wstępu do tego bloku. No, zakazu więzień, jeśli tam chodził, to mógł do stolarni chodzić, albo mógł do malarni. Tu był rzeźbiarz, Donikowski, Machnowski, byli tutaj właśnie. Tu były jak gdyby takie zaczątki pewnych warsztatów, no, ale to były pokoiki malutkie, bardzo malutkie. Później były. to był garbarnik dzisiaj. Potem już wszystko przenieśli. Nie, najpierw do tych cieście wysiedli, tam były Tak. warsztaty, ale potem dopiero było BBD i tak dalej. Ale tutaj, niezależnie od tych, tam powstały Bekleidungswerkstätte, które było ale one tu były zebrane do dalsze, przyszłości. tak, to były dalszy etap, początkowy, a jeśli mówimy o samych początkach, to oni byli tutaj i tutaj uczyli, po apelu, to nie było takie dozwolone normalne, tylko że po prostu Lagertester, czyli ten najstarszy, no powiedzmy burmistrz w tym wypadku, zezwalał na to, bo jemu o to chodziło, oni ćwiczyli właściwie wtedy różnego rodzaju melodie, czy piosenki, czy tańce bawarskie. Dlatego, że Fritz Lagerfeuer pochodził z Bawarii. I gdy 6 stycznia w 1941 roku przeprowadzał inspekcję, to jest święto Trzech Króli, i w związku z tym, gdy on wprowadził Lagertester, wprowadził go do tego pokoju, oni mu grali właściwie, no to wtedy był Brodniewicz był wówczas. I on go wprowadził do tej sali, oni grali to. I on to, nazwijmy tak, milcząco zaakceptował. Podobało mu się to. Fritzowi. I od tego czasu to było pewnego rodzaju dozwolone, tylko to od razu przekształcili żadne tańce, tylko trzeba marsze ćwiczyć. Dlatego normalnie SS-mani, kapowie musieli wrzeszczeć zawsze to Links vor drei, vier, 1, 2, 3, 4, żeby to równo wychodziło. I oni wtedy zaczęli grać marsze. Tak zinstytucjonalizowano. W styczniu 1941 roku. W styczniu. A od kiedy już orkiestra grała? No właśnie po tym całym oficjalnym, i to już jest wiosna 41, to jeszcze widać, baraki są parterowe, tylko 25 stoi piętrowy, bo on był zawsze piętrowy, a obok są parterowe. I tu widać, że kuchnia jest skrócona, bo to co tutaj widzicie, on było cofnięte trochę dalej, to jest trochę nadbudowane. No, jak widać, to jest ten odstęp taki był. Natomiast jeżeli chodzi o No jeszcze kuchnia nie miała tych skrzydeł, które potem dobudowano tutaj. Jeśli chodzi o Fricza, to też taki moment ciekawy po ucieczce Wiejowskiego, po tej całej stójce w nocy, moc ludzi po prostu padło. Zapalenia płuc. 60 osób naraz wpada na blok 28 chorych. I pamiętam, jak dzisiaj przyszedł z inspekcją zobaczyć tych chorych Fricz. Wchodzi na parterze na 28 bloku, po lewej stronie sala, no tam leżało pokotem, jak śledzie, z 40 osób. Łóżek wtedy nie Tak, było. nie było jeszcze. Jak śledzie leżą chorzy, a ten poda do tego Flegera, już nie pamiętam kto to był, czy to był ten z Krakowa, co został zwolniony później. No, z tych pierwszych 10. W każdym razie zwraca się do niego: Fenster aufmachen. Powietrze musi być tutaj świeże, bo inaczej to oni poumierają. Się za dużo. Zapalenia płuc, bo tam było bardzo dużo spalonych od słońca. Udary były, bo 6. To po tej nocy 7, właśnie. bo 6 był początek, a 7 było niedziela.
I wtedy bardzo dużo ich padło od słońca, tylko że normalnie we wszystkich szkołach przed wojną, i po wojnie może, uczyli, że jeśli ktoś dostaje udaru słonecznego, powinno się go przenieść do cienia i broń Boże zimną wodą nie polewać. A ich odstawiano i polewano wiadrem zimnej wody. No więc to tak. I to mogło być, że może w tym wypadku poszli dlatego na Ci więźniowie, którzy byli w orkiestrze, oni normalnie pracowali, prawda? Najczęściej w kuchni czy gdzieś. Tak, lepszych, dlatego że orkiestra od czasu do czasu, jeśli przyjeżdżali jacyś tam wyżsi dygnitarze, to była zwoływana, czyli byli jak gdyby strażą pożarną, powiedzmy. I musieli być w pobliżu gdzieś. I dlatego oni są albo w Freibschule, albo w Bekleidungskammer, w tych takich no, magazynach, kuchni i tak dalej. Schreiberami byli niektórzy, więc to A dlatego. były takie historie, że oni grali, dawali koncerty dla SS, dla komendanta. Dawali koncerty przede wszystkim zawsze w niedzielę. Po południu szli pod ten budynek, gdzie Hess mieszkał i tam jest ten placyk taki, gdzie orkiestra grała. Jest inne zdjęcie, bo tych zdjęć mamy 3 i tam jest wśród na biało ubrani, bo oni byli w innych, tu jest tak byle jakie ubranie, ale oni potem byli w takich ładnych, jasnych kolorach, no, jak flegerzy. To była ta główna kancelaria Główna obozowa, kancelaria, tak. czyli wszelkie Kartoteka, powiedzmy wszystko. zmiany w stanie osobowym i tak Absolutnie dalej, to tu. tutaj wszystko Tak, było wszystko prowadzone. tu. Blok 24. 24, tak. Z tym, że on był zawsze piętrowy. I u góry początkowo mieszkali po wyjściu Kapowie. z Kapowie. Aha, czyli ta 31. Tak, potem została tu przeniesiona, jeżeli inny blokowy, który już był blokowym z tych bandytów, nie był blokowym, to on przejmował go do siebie, znaczy koledzy, że tak powiem. Ale na ogół wszyscy tu No a szli, później poszli. jak nie mieszkali tutaj, to już na blokach. Na blokach, potem byli rozdzieleni. na Normalnie sztubach. zawsze w lepszej sztubie, albo była sztuba dla blokowego. Tak samo Właśnie Kapów orkiestra. miał Nie, to nie utarczkę mieszkał. obojski Nie, tylko z mieszkała jakimś po z bloku. tych Po kapów. blokach. I ponieważ Obojski był młodociany, miał 16-17 lat najwyżej, młody, szczupły, wysoki, Gienek Obojski, zwyciężył tego kapę. I reszta stanęła za Obojskim. Nie pozwolili Tak, Niemcy. Niemcom stłuc go. Bo Tak. politycznie Tak. Polska wygrała. I Obojski się tym od szczycił. 43 roku to tutaj był ten Potem dom publiczny. Dom Tak? publiczny. Dla, I na jakiej zasadzie to funkcjonowało? Bo niby oficjalnie to miało... że były te prostytutki tutaj, trzeba mieć zezwolenie, że tak powiem, taki bon. Premierschein. No, ale Premierschein oprócz to była opłata, ale to trzeba było najpierw dostać te zezwolenie, bo to nie tylko, że 2 marki trzeba było mieć, ale jeszcze trzeba mieć zezwolenie, że on ma prawo tutaj przyjść. I to się tutaj ustawiali często w kolejce ci, którzy tam szli. A To zezwolenie było kto bojkotowane. wydawał? Proszę? Zezwolenie kto wydawał? To Kommandoführer najczęściej dawał taki Premierschein i zezwolenie na Tak, to. ale kto rozdzielał to wszystko? To było od Kommandoführera albo w Scheibschubie było. Bo nie potem wszystkie komanda, Nie, niektóre komanda nie, tylko nie. były uprzywilejowane. I No później wszystkie, wtedy jeszcze nie. To było przez więźniów politycznych bojkotowane, znaczy w sensie jakim bojkotowane. Nie uważano to za dobry, Za godne. za dobre. I w związku z tym często więźniowie polityczni sprzedawali te marki dla kapów niemieckich, dla tych, ponieważ oni się tu już potem zakochali i mieli swoje, odbierali, kupowali to za papierosy, za wszystko to. I tutaj przede wszystkim chodzili ci przestępcy kryminalni. Czy kraty wtedy były tutaj, w tych oknach? No u góry nie, na dole też, nie wiem, nie pamiętam, czy tu były kraty, to nie pamiętam. na górze na pewno nie było. Na pewno nie, na górze na pewno. Dlatego, że raz wisiało prześcieradło takie z tamtej strony. Bo po prześcieradle zjeżdżał Ale to i złamał sobie nogę. 44 rok, no tak. Więc wiem, że jeden z Goebbels moich się kolegów nazywał. też się kochał w jednej z tych prostytutek. Zresztą niedawno zmarł dopiero. No wiem. Tak. W Warszawie. Ale właśnie powiadam, on był rzeczywiście młody chłop, zakochany w tej prostytutce. Ale to właściwie też jest trudno powiedzieć, czy to były prostytutki. Bo jest problem
czy one dobrowolnie były prostytutkami, czy były wyznaczane Więc tak, w bloku. na początku na pewno przyjechało ich około 20, bo nie pamiętam dokładnie, można to sprawdzić nawet. To był transport z Ravensbrück, z kobiecego obozu koncentracyjnego z Ravensbrück. Ja nie Na wiem, szyi zawieszone, no nie powiedzieć, czy pamiętam to był tego drut dokładnie. tutaj, czy deska mniej więcej tej wielkości za ucieczkę syna. Tak, Będę to tak długo stać, aż się, To treści, to już nie pamiętam, ale była że się ma zgłosić. A on leżał rano tutaj z rozczaskaną twarzą. Ale i były Gienek wachlarza. pierwsze ucieczki jak były i złapali faceta. To był tak, zakładali taką cyklistówkę kolorową. A to jest co innego, to Po ucieczce. złapaniu, po złapaniu. Halo, halo, ich bin wieder da. Nie, hurra, hurra. Hura, 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 nie hura, to hura. Hurra, hurra. No nie tylko taki czapton, jeszcze miał bęben i często musiał bić i krzyczał, właśnie hurra i w czasie apelu prowadzili go. Prowadzili, on szedł, a jego kopali. Ledwo szedł, bo to zmasakrowane. A my teraz jesteśmy tutaj w takim miejscu, gdzie był obóz jeńców sowieckich, Tak, tu była brama. prawda? Czyli Wyjście. W 41 1941 roku. rok. Mniej więcej we wrześniu tu było odgrodzone, te 9 bloków było odgrodzone. I tu była brama do obozu jenieckiego. To był po niemiecku napis Kriegsgefangene Arbeitslager. było napisane. Arbeitslager. Arbeit, Ruski to jest Kriegsgefangene No i teraz oni byli spisywani tu na 24 bloku? Tak, tak. Czyli tu była ta komisja gestapo, czy... Oni przyjechali w październiku, a ta brama już stała pod koniec września mniej więcej, bo to było wszystko przesiedzone, więźniowie byli z tej strony. I gdy przyjechali, to i tu pędzono ich nago, setkami. Jeszcze pamiętam w październiku i już padał śnieg wtedy. Oni ich przeprowadzali i tutaj byli rozlokowani nago, bo oni byli pędzeni tam z rampy tej, no tu koło Monopolu, tam dalej. A. I tu setkami wchodzili, jak wchodzili, wbiegali, bo to boso i nago do tego i potem byli już spisywani. I tutaj działała wtedy ta komisja Nie tu, a tam, Gestapo. Schreibstube, bo wszystko było przeniesione na obóz, a to było puste. I ten, jak się nazywa, ta balustrada w Schreibstube, która była, już służyła dla tych gestapowców, którzy komisją byli, którzy wybierali tak zwanych politycznych kierowników, czy nazwijmy to politruków, niby. to oni tam mieli jakoś napisane... Mieli ze sobą, gdzie są te Fahndungsbuchy i oni wołali jakiegoś tam ruskiego, każdy jeden, jeśli jeszcze żył, naturalnie, bo to bardzo od razu zmarł. To oni wołali takiego i tam najpierw go bili i mu mówili, że on był albo komunistą, albo w partii, że był, powiedzmy, że czy był w MOPRze, czy był w tym pionierach, to znaczy w tym takim młodszym komunistą, że tak powiem. Albo się często pytali spośród tych, którzy siedzą, kto to jest taki. Najczęściej oni nikogo nie zdradzali, albo mówili jakieś lipne nazwiska po prostu. To ich tłukli wtedy ci SD. I jeżeli, powiedzmy, wyszło na coś, to oni tego wołali wtedy. I wtedy ten drugi ewentualnie mógł zdradzić tego, który jego zdradził wzajemnie. To się rzadko zdarzało, właściwie oni byli tylko masakrowani od razu przy biciu i na ogół nie. Oni szukali w tych książkach, bo to był Fahndungsbuch, znaczy były napisane, tych właśnie, którzy ewentualnie tam byli zanotowani. To już było, ale komisja z SD z Katowic. Przyszedł taki transport pod takim tytułem komisarzy z Lwowa. No, to było na początku, to było przed istnieniem tego obozu. Tu To i się- przed kuchnią ich Tu wykończyli. przed kuchnią, bo tych skrzydeł nie było, to był ten duży plac i to był mniej więcej początki lipca. To było na początku. To była niewielka grupa, około 100-150 mniej więcej. Mówili, że 200. No nie wiem, może być, bo ja tego nie liczyłem, zresztą nie są przyjęci, oni nie figuruje. Ja żadna widziałem lista. na apelu Tu porannym, byli. a jak wieczór, bo ja pracowałem Byli w kurtkach takich skórzanych Tak. albo w eleganckich mundurach. Tak. Tak zwany Oni tu transport stali komisarzy. i potem ich przenieśli na blok 11 od razu. I oni wychodzili i tutaj, tu gdzie teraz ten budynek stoi, tam była ta wielka Kisgruba równocześnie. I tam ich zatłukli. O, Wszyscy. tak, Przed ogrodzeniem. proszę bardzo. Przed ogrodzeniem w lewo, ten wolny A plac. wtedy istniał już tam ten barak Arbeitseinsatzów? Nie, to tutaj rozstrzeliwano.
Tu była żwirownia. Tak jest. Bo tu żwirownię dlatego otwierali, bo tu biegła taka, no dla, no jak to nazywa, lory. Te wagoniki. No. Tutaj pracowali, wąskotorówka taka i prowadzili, bo budowali te bloki. I dlatego stamtąd Z pobierali tamtej kis do budowy tych A ten budynków. barak Arbeitseinsatzów Powstał kiedy? później. 42 Tak, rok. tak, nie, 43 chyba. W 42 roku jeszcze nie, bo początkowo to nie istniało, tam była cały czas Schreibstuba była. Otto Kiesel to urzędował Najpierw tam, a potem dopiero przynoszono ich tu. Bo już było za ciasno w tym baraku. Tam była cenzura pocztowa, tam był Schutzablagerführung, było ten Aufnahmeabteilung, była Rapportschreiber, był tutaj Schreibstuba SS-mańska Schreibstuba była tam, Lagerschreibstuby taka, ale nie więźniarska, tylko SS. To była tam i to wszystko przeniesiono później tam, bo to było za mało miejsca. czyli do lata 41 roku praktycznie to był obóz tylko polski. Tylko do pierwszych ruskich. Czy do pierwszych Czechów. No, Czesi, ja nie pamiętam kiedy. To już to tam jest Czerwiec później. 41. Zwłaszcza, że w 41. pierwszym Tylko transporcie nie wiem, też w już którym byli miesiącu Czesi. oni przybyli. Bo ja pamiętam, w Zakopanem siedziałem w celi na Łorkisza, to jest tam na cmentarzu w Zakopanem, siedziałem z Czechem. No tak, ale w jednej tu też celi. przybyli, tu. A no to on został wywieziony do Tarnowa i z Tarnowa przyjechał tutaj no z to nami. możliwe, to tak. Tak, to tak. zobaczymy. Właśnie Chociaż jako